Dobry wieczór, kochane dzidzie. Ja się pobrudziłam, wyście coś kliknęli w YouTube. To jest Bawi TV, ja jestem Bawi, a program nazywa się Prasówka i nie tylko. Zapraszam serdecznie, czołówka. Strasznie długo tutaj siedziałam i myślałam, co ja Państwu chcę powiedzieć, ponieważ zaskoczona jestem, że możemy w końcu znowu mówić o LGBTQ News w Bawi TV. Znaczy chyba nawet musimy. Ja sobie tu kliknę. Takiego dziennikarstwa to nam naprawdę w internecie, w życiu i w Polsce bardzo potrzeba, bo jest bardzo ładnie, rzetelnie napisane, co się stało. Czytam nagłówek oto. Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie, które nakazuje sądom sprawy o uzgodnienie płci załatwiać w trybie pilnym. No i ja się podjarałam. Bardzo się podjarałam. Myślę, wow, super, coś się dzieje. Ale potem sobie przypomniałam, że w ogóle to my mamy minister do spraw równości w Polsce, która równa moim zdaniem jest chyba płacami z innymi ministrami, ale nie powinna, bo efektów nie ma żadnych. Sorry, pani Kotula, ale naprawdę, ja zapraszam na wywiad. Jak panią obrażam, to pani mi pisze, że robimy wywiad i pani mi i telewidzom powie, że coś się w Polsce zmienia. Bo minister sprawiedliwości robi, jak to jest napisane, podpisał rozporządzenie, które sprawia, że batalia o to, że chce być osobą taką, jaką się czuje, a nie taką, jaką mi wpisano, jest szybsza, i tyle. W sensie szybciej priorytetyzowana i nie trzeba czekać w kolejce kilka lat, bo to bardzo ważne. Dalej trzeba pozwać rodziców i co ciekawe, tam czytamy, replika zaznacza, że w końcu w tym rozporządzeniu jest również napisane, że strony mogą siedzieć po jednej stronie sali, ponieważ wyobraźcie sobie Państwo, że było tutaj w artykule zaznaczone, że byli sędziowie, którzy stwierdzili, że jeśli dochodzi do rozprawy, w której dziecko pozywa rodziców o to, że ma źle nadaną płeć, którą i tak nadał lekarz, to oni mają siedzieć jako osoby przeciwne w sądzie. Nawet jeśli rodzice mówią, mamy takie dziecko, super, załatwmy tę papierologię. No koszmar. Fajnie, że coś się dzieje, ale czy nie wydaje wam się, że zasługujemy na coś więcej? Że powinno wydarzyć się coś więcej? Nadal ty, osobo trans, musisz pozwać swoich rodziców o to, że ktoś, kto wypełniał dokumenty, kiedy mama cię urodziła, oświadczył, jakiej ty jesteś płci, nie pytając ciebie ani rodziców. No dobrze, że ciebie nikt nie pytał, bo było do powiedzenia głównie ale mimo wszystko, dzisiaj jest dużo do powiedzenia na ten temat i dalej trzeba pozwać rodziców i dalej jest to batalia sądowa, a nie procedura, jak procedura zmiany dokumentów. Ja też nie chcę tego bagatelizować i rozumiem, jak ważne jest to, że musimy to zrobić przez instytucję, która sprawdzi, że ta korekta dokumentów dokonała się prawidłowo, sensownie, nie dochodzi do żadnych nadużyć, albo nie jest to zrobione przedwcześnie, pochopnie i w ten sposób też chronimy pewne osoby, które warto jest, żeby poczekały ze swoimi decyzjami. Anyway, czy w tym kraju ja kiedyś zrobię newsa LGBTQ, z którego naprawdę będę się cieszyć i nie będę wkurwiona? Następny news albo głos producencki. Ja chciałam powiedzieć, że te cele, o których mówisz, mogą być osiągnięte. No i jest z nami oczywiście Anka Machowski, osoba dla mnie ekspercka, dla was też już myślę, że znana. Ale co masz na myśli? Że to jest okej? Nie, to nie jest okej, tylko to nie jest tak, że my w trakcie procesu się sądzimy z rodzicami na zasadzie, bo wyście mi, tylko po prostu to jest tak, że jak składamy pozew, to tam tak mocno uproszczając, jest tak, że jak chcesz napisać pozew i nie piszesz, kogo pozywasz, to pozew nie przechodzi, bo brak pozwanej. Ja wiem, ale jakby serio pozywamy naprawdę rodziców, zwłaszcza w momencie, w którym rodzice mówią, tak, moje trans dziecko, super, że przechodzisz tranzycję, pomagam ci w tym jak mogę. Chodzi mi o kuriozalność tego. Ja rozumiem, jak działa sąd, bo taka waga, tak? I ta opaska, i ta pani to trzyma. Spoko. Tylko czy ta kuriozalność nie mogłaby się w końcu skończyć? Tak, ta kuriozalność skończy się w tym momencie, kiedy faktycznie ktoś, kto stanowi prawo, prawodawca, uzna, że trzeba przenieść tę procedurę na grunt administracyjno-prawny, o czym dyskusja trwa od dłuższego czasu. I mam nadzieję, że też miła dyskusja rozgorzeje na ten temat w komentarzach. Bardzo proszę nie szkalować się i nie wyzywać. Bardzo proszę proponować, jakie macie pomysły, jak to szybko rozwiązać. Bo ja napisałam na ten temat licencjat i dalej nie wiem. Proces musi być kontradyktoryjny.
Ankę coś naszeptała do mikrofonu, co mam nadzieję, że napisze również w komentarzu. Następny news! Już byłam rozemocjonowana przy poprzednim newsie, a teraz nie spodziewamy się po mnie zupełnie niczego innego. Bo rzetelne dziennikarstwo to już naprawdę chyba będę tylko ja uprawiała niedługo. W sensie ja nie oczekuję od instytucji, o której zaraz opowiem i od programu, o którym zaraz opowiem, materiałów wyłącznie historycznych i społecznie zaangażowanych, informacyjnych i Davida Attenborough prowadzącego z Czubówną i tak dalej. No niemniej jednak, kiedy w oficjalnym mainstreamie puszczamy ludziom jakieś programy, to dotyczy nas odpowiedzialność. Ja uważam, że próbuję robić swój program odpowiedzialnie, mimo że jestem idiotką. Osoby, które się nazywają dziennikarzami, robią swoje programy jak idioci, albo myślą, że zrobią z kogoś idiotę. Na pewno nie ze mnie. A o czym będzie mowa, Państwo zapytacie? O TikTokerze, który nazywa się Jellyfrucik. Tak. Ja się wściekłam, bo jakiś TikToker został koszmarnie zjechany w programie Dzień Dobry TVN. Ja nie znam tego TikTokera osobiście. Ja go nie obserwuję, ale jest na tyle znaną, barwną, ciekawą i atrakcyjną postacią, że wyświetla mi się po prostu w moich social mediach i trudno nie wiedzieć, kim jest. A jeśli ktoś z Państwa nie wie, no to są filmiki tejże postaci gdzieś tutaj wrzucane. Aż przykryły mi gębę. No dyskusyjny jest to content. Fryzura już tym bardziej, ale widziałam swoją w lustrze, więc nie rozpoczynam dyskusji na temat fryzur w internecie. Niewykluczone, że bardzo poniosłabym ciężką klęskę na tym polu. Klęski nie chciał ponieść chyba materiałowo dziennikarz, który zrobił materiał o Jellyfruciku, bo materiał, który został przygotowany, moim zdaniem przygotowano w oparciu o oszustwo samego zainteresowanego TikTokera. Dlatego, że osoba ta, i stąd ta moja reakcja, płacze na swoim live'ie i opowiada o tym, co się stało. Naprawdę, wy nie wiecie, w jakiej oni mi sytuacji postawili teraz. Po prostu chciałem, wiecie, iść na wywiad, bo miał być fajny wywiad, kurde. A pousowali wszystko, co dobre i po prostu zrobili sobie największą patologię internetu, kurde. Gdzie jest w ogóle, to jest nieprawdą. Ponieważ płacząc na swoim TikToku na live'ie mówi o tym, że został zaproszony do fajnego, ciekawego wywiadu. Będąc 19-latkiem, który zrobił karierę na wydurnianiu się w internecie, ja też bym się nie spodziewała, że ktoś postanowi wbić mi szpilę i przypierdolić mi łopatą w tył głowy, no. A coś podobnego się wydarzyło. W materiale widzimy, jak osoba internetowa i jakiś dziennikarzyna siedzą naprzeciwko siebie. Z materiału dowiadujemy się, że jesteśmy na planie teledysku do jakiegoś klipu TikTokera. Dziennikarz wykazuje się ignorancją, niewiedzą i przerywa jeszcze TikTokerowi, mówiąc, że nie jest piosenkarzem. Jesteśmy na planie teledysku. Tak. Zostaniesz piosenkarzem? Piosenkarzem, no to ja nigdy nie będę, bo nie mam jakiegoś głosu i... Dlaczego nagrywasz wideoklip do piosenki? Tak, do piosenki. Ja ogólnie właśnie głównie tworzę teraz I tutaj już widzimy, jaki zaczyna się tam robić smród. Potem dostajemy materiały z ciężką, trudną muzyką, a nawet dziennikarz w overvoice, w narracji stopuje nam fragment durnego filmu żarcia kostki z kibla i robi disclaimer, jak bardzo to jest niebezpieczne. Dziwnie pachnie takim płynem do naczyń, ale nie... Tutaj ważna uwaga. Takie zachowanie jest naprawdę niebezpieczne. Większość dorosłych usłyszało o nim po raz pierwszy, gdy na jego spotkanie przyszło tak wielu fanów, że trzeba ich było ewakuować z wielkiego centrum handlowego. Miesiąc temu wydał książkę, która okazała się prawdziwym hitem. No litości! No przecież to się w głowie nie mieści. Panie dziennikarz, zajmij się pan poważnymi tematami. Facet mówi do TikTokera, że jego TikToki oglądają jego synowie i on by nie chciał, żeby jego synowie to oglądali. Facet mówi do TikTokera, że ej stary, żresz kostkę z kibla, czy to odpowiedzialne, czy tak wypada? I ten koleś zaskoczony, to już widać, że ten wywiad nie szedł dobrze, zaskoczony mówi, że no wiesz co, no jakby to chyba nie jest moja odpowiedzialność, tylko rodziców. I ten dziennikarz wpierdolił się sam na minę, która na szczęście pod nim nie wybuchła i był w stanie skończyć ten materiał,
ale niszczy jakiegoś randomowego dzieciaka. Ja rozumiem jeszcze, były wielokrotnie materiały o patostreamerach i są tacy ludzie, jest na live'ie chlane, bite, tam są jakieś sytuacje, o których jak będę wymieniała coraz częściej w internecie, to zaraz mnie utną, ale wiecie doskonale, o czym mówię. Nawet niektórzy uczestnicy Fame MMA i inni prowadzący programy komentary w internecie mówią, że struktura freak fightów czasem im się nie podoba i zwracają na to uwagę. W internecie jest mnóstwo rzeczy, które są nieciekawe, nieatrakcyjne, agresywne. Znajdziecie tam rzeczy, których nigdy w życiu nie chcielibyście widzieć i nie chcielibyście, żeby widziały je wasze dzieci. Ale czy serio bierzemy sobie jednego randomowego człowieka, żeby rzucać w niego kamieniami, kiedy sami robimy fatalne dziennikarstwo i tak naprawdę to gdybym nie była bez winy, Była bez winy? Gdybym ja była bez winy, to ja bym tego dziennikarza, ale na szczęście ja robię takie badziewie jak teraz, więc też mi nie wolno. Co się dzieje? Jak ja mam skończyć ten materiał? Jak to podsumować? Serio, bo nie wiem. Paskudne grzechotniki robią Paskudne grzechotniki robią cs, bo tak naprawdę ten materiał dziennikarski, pseudodziennikarski, swoją toksycznością niczym nie różni się od tej toksycznej części kontentu, który robi Jelly Flucik. Jelly Flucik. Jelly Frucik. Bo robi też ciekawe rzeczy i ludzie się bawią. I nawet w materiale, który był pokazany, widać, że dzieciaki są zadowolone, że chcą się z nim spotkać. Taki mamy czas, no. Jakby naprawdę zrobilibyśmy w latach 70. materiał o tym, że Mick Jagger jest winny tego, że kobiety ściągają majtki pod sceną. Mógłby nie być taki seksualny. Na koniec w takim razie posłużę się innymi dziennikarzami, którzy stworzyli krótki materiał na ten temat w serwisie bub.pl. Tak naprawdę reporterzy mogli zrobić z Jelly Frucika tak samo osobę niesamowicie pozytywną, zarażającą wręcz dobrą energią, jak i patologicznego influencera, który wyzywa wszystkich na streamach. Jest to tak specyficzna postać, że naprawdę można wyciągnąć klipy z kontekstu i dowoli. Dalej napisali, że zamiast zwyczajnego, codziennego Dzień dobry TVN dostaliśmy uwagę. No i ja to też powiem, że taką uwagę, którą ja przestałam oglądać. Kiedyś jak się interesowałem jako dziecko dziennikarstwem, myślałam, że to jest dobre. Właśnie straciłam możliwość pracy w TVN. Następny news! Czołówka przed chwilą mówiła o bardzo poważnym programie, który, jak Państwo widzą, zaczął się dość niepoważnie, bo nie ma takiej potrzeby. A jak miałbyśmy zacząć tę rozmowę? Kim jest Janusz P? Nie, nieprawda. Inaczej. Pamiętasz coś? A! Jak to szło? Polityk! Biznesmen! Filantrop! Filozof! Kim jest? Janusz P. Super! Dlaczego dzisiaj o tym rozmawiamy? Ponieważ Janusz P. jest aresztowany. No, złota usta jest. Bo próbuję mówić tak, żebyś miała miejsce na pytania dla mnie. Rozmawiamy dzisiaj o Januszu P., dlatego że Ankę podczas naszej komunikacji na temat dzisiejszego spotkania zapytała mnie, czy będziemy robić coś o Januszu P. Ja mówię, koniecznie! Przecież ten koleś nadaje się teraz do grillowania jak mało kto, więc wrzućmy go sobie na ruszt. Chodziło o to, żebym powiedziała, wrzućmy na róż, zapomniałam. Widzisz, teraz to powiedziałam. Więc wrzućmy na ruszt. Czy ja mogę zadawać pytanie nie po kolei, czy muszę ci zadawać tak, jak ci zapisałam? Może być nie po kolei. Czy możemy mówić Janusz Palikot? Tak, możemy. A dlaczego? Ponieważ jego pełnomocnik powiedział, że można, bo i tak wszyscy wiedzieliby, o kogo chodzi i można. Też dlatego, że jest to, myślę, element, taka jest też trochę linia obrony. Że wiadomo, kto poszedł do więzienia. Też wiadomo, kto jest oczywiście niewinny. Aha, czyli im bardziej ktoś jest znany, tym mniej jest winny? Nie do końca. Może zastanówmy się, o co chodzi. To ja powinnam powiedzieć. No. Przejdźmy do sedna i meritum. Dlaczego Janusz Palikot jest aresztowany i podobno winny?
ponieważ zarządził crowdfunding, czyli szukał sobie finansowania do swojego alkobiznesu nie z banku, nie z kieszeni własnej, tylko z kieszeni osób, którym powiedział, że z pieniędzmi zrobi coś konkretnego, a zrobił coś kompletnie innego i pieniądze są nie wiadomo gdzie. Ale na pewno nie w kieszeniach osób, które dały mu te pieniądze z konkretną intencją na konkretny cel. W międzyczasie, gdy Ankę briefowała Państwa z tego, co się stało, próbowałam na migi pokazać, że sugeruje się, iż pan Janusz P. Palikot, znany wszystkim influencer od lat, ale można tak powiedzieć, influencer on miał na nas Tak. wszystkich i nie tylko, Tak. zbudował chyba piramidę finansową, a to jest w Polsce nielegalne. Piramidę finansową? No tak, czytałam o tym, że zarzuca mu się, jakby, to jest uproszczenie oczywiście, pamiętaj, że też jesteśmy w programie stosunkowo rozrywkowym, ale jak na razie ani stosunków, ani rozrywki, ale okej. Okej. Ja tylko ruszam tym nylonem. No, to prawda. No, że tak naprawdę ten crowdfunding był tak naprawdę piramidą finansową. A jak działa piramida finansowa? No to podobno coś takiego mógł, zaznaczam, bo jeszcze nie ma żadnego prawomocnego wyroku i możliwe, że jest to plotka, Janusz P. Palikot. A jakiej firmy i jakich produktów dotyczy ta sytuacja? Jest to browar Tenczynek, a produkty to na przykład whisky w beczce. No, jak widać na razie zarobił Janusz bilet w sumie nieprzyjemne miejsce. To prawda. Może krótko opowiemy o tym, kim jest Janusz P., ponieważ niektórzy mogą nie wiedzieć. Oprócz tego, że jest kolegą Magdy Gessler, Tak, jaki jest krótki biogram pana Janusza P., czyli Janusza Palikota. Janusz P. jest filozofem. Studiował filozofię na KUL i skończył filozofię na UW. Specjalizował się w Immanuelu Kancie. Również na studiach... jak to brzmi, że się ktoś specjalizował w kimś? I również na studiach Janusz Palikot rozpoczął działalność gospodarczą i tam akurat miał zakład produkujący palety i te palety szły do Europy Zachodniej. To tak krótko na temat biznesu i jego początków. Teraz A propos pisania, ja wiem, że Janusz Palikot napisał również książkę pod tytułem Jak wydałem 220 milionów. jest taka książka, A może teraz napisze Jak sprzeniewierzył, ale jeszcze nie wiemy ile. 70? Będzie miał na to Jacek Sasin. Ach, przepraszam, Ale chyba też pójdę siedzieć za to. bo nie wiadomo czy. Bo jeszcze nie uprawomocniono, bo oni tam... Dygresja za dygresją. Ale a propos siedzenia, mnie to bardzo interesuje. Czy Janusz Palikot P. aktualnie w tym momencie, jak my tu siedzimy na stołkach i mi jest gorąco, to on siedzi tak dosłownie? Tak, jest on w areszcie. Bo nikt nie płacił kaucji. Nikt nie płacił kaucji, natomiast pełnomocnik mówi, że przyjaciele być może wpłacą. Jest to kwota 1 miliona złotówek. Pan mecenas Jacek Dibuła broni Janusza Palikota od roku. Nie. A, czyli to już trwa. Tak, jest też taki kazus, że prokuratura wzięła telefon pana Janusza Palikota i weszły osoby z prokuratury do rozmów z pełnomocnikiem, no i zachodzi takie ryzyko, właściwie nawet taki fakt, że to stanowi naruszenie tajemnicy adwokackiej. No i Świetnie, i pan Janusz dzięki temu wygra i jeszcze ich posądzi i będzie miał 1 milion, żeby wpłacić na innych kolegów. znaczy, może nie do końca jest to powód, dla którego pan Janusz wygra. To może być wykorzystane przez Janusza Palikota, którego celem w tej sytuacji będzie nie pójście do pierdla oraz zorganizowanie pieniędzy. Czy ty chcesz mi zaraz powiedzieć, ale już na pewno to zobaczyłam w głowie, że Janusz Palikot, który startował, przepraszam, skąd? Najpierw z Platformy Obywatelskiej, z Lublina, Z list PO, tak, 2 razy które z PO. teraz tworzy koalicję rządzącą. Tak jest. A powiedziałaś, że państwo nie jest praworządne, czyli jest to retoryka aktualnej opozycji. Czy właśnie Janusz Palikot, idąc do pierdla, staje się niestety albo stety częścią opozycji, chcąc albo nie chcąc? Nie. Sytuacja jest... Dzięki Bogu w Bawi TV jest Ankę Bachowski. No bo wytłumacz, bo ja już się wzięłam i zaciapkałam się. Nie. To nie jest tak, że niepraworządność jest wynikiem działań na przykład osób z PiS-u, choć w głównej mierze jednak jest. Problem polega na tym, że mamy tę nieprawdopodobną niepraworządność. No i coś z tym trzeba zrobić. Są na przykład propozycje tego, żeby zrobić reset konstytucyjny,
Próbujmy jakoś to sklamrować i wyciągnąć wnioski. Nasuwa mi się jedno pytanie. Kto ma w tym interes? Kto ma w tym interes? Nie siedzą ludzie, którzy zniszczyli w Polsce praworządność. Listów żelaznych żądają kolesie, którzy zabili kogoś na autostradzie. Koleś zabił na autostradzie. Jakiś facet oskarżony o uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej połączonej z wyborami i praniem pieniędzy. I oni nie siedzą, a o takich rzeczach wiemy. Aha. Siedzi. A Janusz nagle wpadł, bo wiemy czemu tak jest? Potrafimy to wytłumaczyć? Jest to oczywiście sukces prokuratury. Powiedz jeszcze raz sukces prokuratury bez gluta. Jest to sukces prokuratury, to spektakularne zatrzymanie w Lublinie. Natomiast jest jeszcze taka kwestia, że Janusz Palikot, on wysyłał do prokuratury jakiś czas temu taki list. I on w tym liście pisał, że jest straszna lipa z sianem, no i że on by się chciał przypucować, bo jest lipa z sianem i zaraz może być kłopot prawny i on by się przypucował i prokuratura na to w ogóle nie popatrzyła. I to jest taki fakt, który może też być wykorzystany w narracji na temat okoliczności łagodzących. Coś jest na rzeczy. Czy my... Księżniczka. Omówimy memy? Proszę. To jest program rozrywkowy. Aha. Wszelkie niedopowiedzenia przykryjemy właśnie memami, które właśnie nam wyświetlam. Masz te memy? Ach, no tak, no bo Janusz ogólnie jest osobą, która w internecie ostatnio kreowała się na smakosza. Smakoszem życia. Smakoszem życia. No i jest mem, w którym Janusz idzie z różową siatą i jest napisane, że no tam ma przegrzebki. Oglądałaś na przykład jakieś takie filmiki, na których pan Janusz pokazuje jakieś Tak, kobiety tak. smakowe? I jak pije ciepłą wódkę. Właśnie ja widziałam ostatnio On lubi pić ciepłą wódkę. W areszcie chyba nie można. carpaccio z prawdziwków. Ach, akurat ja bym Tak, bo zjadł. pan Janusz lubi takie... Tak było. Tak. I na to wojewódzki. O ten. Uśmiechnięty pan Jakub, uśmiechnięty pan Janusz w Forbesie. Co oni tu napisali? Dwaj skandaliści połączyli siły, by stworzyć wspólny biznes. Trochę... Kiedy to jest? Nie wiem. Na okładce nie ma? To ich marihuanowo-alkoholowy biznes. Tak, a w ogóle... Jak o tym mówić w internecie? To całe zdanie będzie wycieszone. Firma, która stworzyła alkohol Buch. Bóg przyjazne państwo. No właśnie. I też ten incydent pokazuje całokształt tego mniej więcej, jak funkcjonuje pan Janusz Palikot i dlaczego osoby, które robiły z nim biznesy, nie powinny były tego robić albo się zastanowić poważnie. To jest osoba, która poszła do polityki. Nie wiem, czy pamiętasz te incydenty z gumowymi penisami. Tak, w obronie, tak. Tak, przeciwko Pokażmy przemocy policyjnej. państwu. Posła Palikota, jak ważny jest poseł Palikot, widać na każdym posiedzeniu Sejmu, kiedy zasiada dokładnie w pierwszym rzędzie obok pani minister Peter, więc Państwo obejrzeli film z peniskiem, a nam się jak zawsze zrobiło prawdziwe Bawi TV, zepsuł się aparat jak zawsze i właśnie się przekonałam, że miałaś rację, że chce Patronite'a. Natomiast pan Janusz powołał sobie generalnie coś takiego jak specjalną komisję nadzwyczajną, przyjazne państwo. Słuchajcie, ta komisja miała tytuł roboczy. Komisję, kiedy był uczestnikiem polityki oficjalnie jako poseł na Sejm. Tak, komisja do spraw ograniczenia biurokracji, przyjazne państwo. I potem ten element, ten człon przyjazne państwo, on był transponowany na markę, pod którą robiono Alkun. Czajcie, Czyli marihuana, firma, utopia, Janusz Palikot. Janusza Palikota i Kuby Wojewódzkiego nazywała się i była Buch Przyjazne Państwo, to się nazywało? Tak. Alkohol nazywał się Ja nie wiem, Przyjazne czy wiesz, tych Państwo? marek nie było, nie wiem, powiedzmy 5 na zasadzie marka zbiorcza, nie wiem, nie pamiętam. Nawet nie spijam tego piwa. W każdym razie pan Janusz Palikot jest tak dobrym PR-owcem, że swoje pomysły i... No, on nie jest dobrym PR-owcem. On ma sztab ludzi od tego. On im płaci pieniądze. Spotkałam się z potwierdzeniami w różnych tekstach kultury, że tak było. Nie było jego autorstwa, prawda? No ciężko, żeby osoba, która jest politykiem, zakłada swoją partię, żeby robiła to wszystko solo, nie? Nie, no wiadomo, no ja to robię solo, dlatego trzeba było zmienić jakość wideo. Solo! Solo. Poczuć się może też bardzo znana osoba publiczna Kuba Wojewódzki, który chyba jeszcze do tej pory się nie wypowiedział, dokąd to nagrywamy. Z tego co mi się wydaje, żadne postępowanie wobec znanego showmana się nie toczy. Nie będzie, ponieważ Kuba Wojewódzki, on tam zainwestował pieniądze
I on się wycofał z tego przedsięwzięcia w czasie, kiedy zaczęło śmierdzieć. Nie, no tak, Przypomnijmy, tak. że jak zrobili całą serię tych buchów, to one poszły chyba w 3 dni w Żabce. Serio. Możliwe. Możliwe, że pan Janusz nie zrobił nikomu krzywdy. Możliwe, że pan Kuba Wojewódzki nic nie wiedział i trzymamy za to kciuki. Możliwe też, że nie subskrybujecie tego kanału i proszę zrobić to teraz, a dlatego, że to robicie, Ankę zaprezentuje ostatni news, jakim jest news popkulturowy, szybki przejazd. A jest to dla mnie zaskoczenie, ponieważ jakoś tak się zakałapućkałam i nic nie przygotowałam i ja myślałam tylko, że Ankę, weź mi to grillowanko, bo ja jestem taka głupia, a poza tym ludzie nie chcą słuchać drag queen o polityce, no ale widać, że ja już nie mam nic do powiedzenia, więc słucham. Justin Timberlake podczas swojego koncertu pomógł fanowi oświadczyć się jego ukochany. W trakcie koncertu Justin Timberlake dostrzegł baner, na którym było napisane: czy mogę oświadczyć się ukochanej? Przerwał show, wszyscy zaczęli bić brawo i on podał mikrofon tej osobie, ta osoba zapytała, wszyscy zaczęli bić brawo, kobieta powiedziała tak, było znowu brawo, no i były oświadczyny skuteczne. Rewelacja. Czekaj. Aha. Zaledwie 3 dni wcześniej autor przeboju Cry Me a River. Wypłacz mnie rzekę. Chciałam to zrobić. Wypłacz mi rzekę. Dlatego ten program jest taki głupi, ponieważ dzielimy jeden mózg na pół. 3 dni wcześniej ten utwór? Nie. 3... Autor Nie, przeboju. wiesz co chodzi? Że przed tym jak jakaś osoba się oświadczyła na jakiś związek w ogóle między jednym a drugim, bo ja nie wiem. Nie, a kto to pisał ten artykuł, który przepisałaś w ogóle do zeszyciku? SPAP. Polska Agencja Prasowa. Dlatego się tak zdziwiłam, bo oni ogólnie nie robią takich artykułów. Znaczy, zdarzyło im się wczoraj, to wysyłałam ci, nie? Nie będzie już rzetelnego dziennikarstwa. Może ja przestanę jakby się tym zajmować też. Pap pisze o oświadczynach, Ankę przepisuje to do zeszytu, kamera się zepsuła, więc ten program stracił na jakości. Zakładam Patronite po to, żebyście zapłacili za to, żeby dalej to trwało, chociaż nie wiem, czy jest sens. Udowodnijcie mi chociaż lajkiem, komentarzem, subem i wysłaniem tego, że jest sens, bo ja naprawdę jestem już na skraju wytrzymałości. A Ankę to już w ogóle. Wypłacz mi rzekę. Znowu smarkasz mi na wizji. Wypłacz mi rzekę, czaisz? No właśnie to zrobiłaś. Drodzy Państwo, widzimy się już niebawem. Mam nadzieję, że szybciej niż później. Mam nadzieję, że wyjdzie to lepiej. Chociaż naprawdę gwarancji żadnych nie możemy dać. Żadnych. Ktoś może dać czegokolwiek gwarancję, Ankę? Myślę, że w tych czasach już nie. Buziaczki!